Jakim niuansem? Dobrze, jesteśmy, cześć amigowcy wszyscy. Jesteśmy u znanego amigowca. Dobrze, ja tutaj postawię kamerę na nas, damy na Krzysia. Ale panią będzie słychać. Dobrze. Mogę trochę przesunąć, tak? Można? Krzyśka żegania, Sirla oczywiście znają. Możesz ręką pomachać. Widać. Ale to bym tak musiał usiąść, żeby Krzyśka nie zasłaniać. A się przesunę trochę do tyłu. Można tam posunąć. Tak. Przed chwilą się dowiedziałem, że Krzysiek miał Atari. Coś strasznego. No, miał... Nie no, żartuję oczywiście z tym strasznego. Mnie te wojenki amigowo-komodorowe, atarynkowe śmieszą mi bawią. To jest takie... No, ale dużo miał tak po kolei, wie pan. No to proszę opowiadać na temat Atari. Jak wracaliśmy z Krokocinia, Tak? od lekarza i lekarz powiedział, nie wiadomo, czy przeżyje 16 rok. Ale wtedy miał lat? Miał 14 albo 13 Okej. lat, bo tam jeździliśmy co rok z tą jego chorobą. No. I proszę sobie wyobrazić, że jak przyjechaliśmy do domu, bo w Rzeszowie nie chcieli go przyjąć do szpitala, bo miałam skierowanie tam, tu nie, bo nie ma lekarza. Dobra, ja go biorę do domu, ja będę się nim opiekować, Krzysiu, będziesz miał wszystko, nikt ci nie braknie, ja się będę opiekować. No i pierwsze co, jak z Warszawy wracaliśmy z centrum, no to kupiłam mu Atari. O, to było 18 urodziny, skończył. Kasety? Dyskietki? Dyskietki były. Dyskietki do Tak. Atari! Ale na początku nie było nic. No, Nawet magnetofonu nie miałem, do sąsiada chodziłem po magnetofon. no, ale wszystko mama pomału, A z pomału. czasem tak. Tak, no. Ja mam jedno pytanie, bo ja Atari nigdy nie miałem. Tam pasował, musiał być specjalny magnetofon, czy był taki zwykły, jakikolwiek? Takie. Do tego to był specjalny. Tak jak do komodorka, tak? Tak, Okej. coś takiego. Do spektrum, na przykład do tego zwykłego wystarczał. A właśnie, do któregoś słyszałem, że był zwykły. Commodore miał specjalny, Atari też, okej. Ja się nie znam na tym, ale Nie no. jestem jego oczami, rękami. No i te dyskietki, włóż, wyciągnij, włóż, 5,25, tak? No. Tak. Później, proszę pana, no już się Więcej. tych listów mnóstwo dostawał z Polski. Na Mhm. dodatek na Polsacie, na reklamach tam gdzieś jakimś tym, było, że mogą się ci komputerowcy spotykać. Sydleo udostępnia swój adres, jak macie coś tego, bardzo dużo gazet mu Który kupowałam. to był rok? Około? 72, Trudno powiedzieć. 80, zaraz, 72, 82, 8, Około 85, gdzieś tak. 85. Tak, no. A nawet już troszkę dalej, bo 18 lat skończyłeś wtedy. 72, 80, 90, o, 90. Nagrywa się, okej, patrzę. No i No, proszę słucham pana, dalej. dużo listów pisało do niego. No ale kto? Tu nie da rady, bo internetu nie było. No tak, no. No to mamusia odpisywała. Wysyłała, odpisywała, ludzie prosili o to, no to Krzysiu ich tam pisał co i jak, bo gazet mnóstwo było. 5 różnych gazet komputerowych, to była sterta, składałam tylko wszystko. No później po pewnym czasie przyjechała do niego koleżanka, z którą do szkoły chodzili razem. Ona wyjechała do Niemiec. Przyjechała odwiedzić Krzysia, bo zawsze przyjeżdżała. No i mówi, ty się tak męczysz i tego, wiesz co, załatwimy ci Amigę. Wyszła tam za mąż, też dosyć komputerowiec taki był tam. No i za jakiś czas przywieźli ja mówię, ja za darmo nie chcę, ja zapłacę i to wszystko tego. No i proszę pana, podłączyli, wszystko ładnie, pięknie, to było w tamtym pokoju jeszcze, także było też tak, ale na ścianie był komputer Monitor, to był mały stary. Tak, no. No i jakoś tam pomału dawało się radę. No ale trzeba było załatwić internet. To sobie proszę wyobrazić, że gościu z Niemiec przywiózł jakiś taki aparacik, coś Modem. takiego, nie Modem. pamiętam, modem. I co? Mama poszła do
telekomunikacji, nie polskiej, tylko takiej wiejskiej mieliśmy drugą. No i daliśmy, załatwiłam ileś 70 chyba razy dzwonienia w ciągu miesiąca. No i Impulsu. Krzysiu zadowolony już tak mógł bardziej coś sobie zaglądnąć. Wtedy na internet poszliśmy i dowiedzieliśmy się o chorobie dokładnie, jak ta choroba się objawia, wydrukowaliśmy to, no i tego. A mój młodszy syn poszedł do szkoły, no i się chwali panu nauczycielowi, a my mamy internet. Ale jaki internet? No na komputer i mamy internet. Tym. Niemożliwe. Ale mamy, jak pan chce, proszę przyjść zobaczyć. I mieliśmy pierwsze w Błuszczykach internet. No, W domu. w domu, tak. No. No a później już koledzy już tego, no to załatwili tak, że był radiowy taki internet kablami, to i to. No teraz już mamy ziemny światłowód, także to tego. No i ta Amiga była, no i jakiś czas było, poznaliśmy Amigan Tomek z Gniezna, Ciesielskiego Tomka. Też tutaj często przyjeżdżał i przyjeżdża dalej. No i tak, wie pan, do przodu, później kupiliśmy to, a ten monitor Krzysiu wygrał w ogólnopolskim No to konkursie. stare. Głosowałem. No właśnie, Głosowałem. no ja tak sobie myślę, ale proszę sobie wyobrazić, jakie były komentarze. Po co mu to? Do krematorium z nim. To wtedy mówiłam właśnie, że aż płakałam, aż mi, wie pan tego, bo jemu się nic nie należy. Przecież on od tylu lat leży. On by pojechał tu, pojechałby tam. Jak żeśmy jeszcze chodzili, miał 9 lat, jeszcze chodził do 16 roku, bez kul, później już o kulach. Wiem. To proszę sobie wyobrazić, jak ja pytałam Krzysiu, a kim chciałbyś zostać? A on mówi tak, wiesz co, wiem mama, co ja bym chyba konstruował samochody. Jakoś to tak było, no, konstruował, No dobrze. fajnie, to było coś No, takie takiego. coś. No, ale no, się stało jak się stało. Skończył podstawówkę, głuchy był trochę. Pani do szkoły specjalnej. Ja mówię, sama idź pani do szkoły specjalnej. Od polskiego wszyscy rozumieli, a ta pani, nauczycielka, nie poszła do dyrektorki. Dyrektorka powiedziała, proszę bardzo tego. No później skończył jeden rok praktyki, miał jeszcze za kościołem w meblowym, tam brat sprzedawał, no i wziął go na To staż. wydawca klasa sprzedawca. Tak, no. No i tam rok siedział, nawet miał dobre wyniki, lepsze niż w podstawówce, bo już miał aparat. No tak, w podstawówce to miałem ledwo naciąganą trójkę, a w zawodówce skończyłem rok ze średnią 4,0. No, Bomba. tak. I to było nawet więcej od niektórych takich tak zwanych lepszych dziewczyn z podstawówki, No, które były za wzór stawiane. no. A proszę sobie wyobrazić, że piątkę miał ze śpiewu, ale nauczycielka, która ona rozumiała, Krzysiu miał bardzo dobrą pamięć. Mówił wszystkie słowa, znał tego, no fakt, że melodii nie mógł, no bo nie słyszał dokładnie, no. Ale był taki, że pani mówi piosenkę za tego, no to śpiewał, no bardzo dobre, no co, przecież on umie. Rosyjski miał też dobre, bo ja no niestety rosyjskiego się uczyłam Stare z czasy. Jak u akcentem, ciebie? ze wszystkim, tak. No i tego. Jeszcze nawet nasza sąsiadka uczyła też rosyjskiego. No i tak pomału, no i skończył pierwszą klasę i ubrał się już tego. Mamo, no to ja idę do szkoły, już 2 kule miał, to już był kawał drogi do szkoły i wychodzi na klatkę. Mamo, ja nie dam rady zgiąć nogę po schodach. Poszło mu, usztywniło nogę całą. Nie dość, że tu miał jeszcze ręce, jeszcze troszeczkę mógł jeść i tego, no ale później już ciężko było. No i ta choroba, tak, te guzy, to wszystko i szczęka, że nie mógł tego później obracać, nie mógł.
no jak mu zęby wyrywali, tragedia była, ja dosłownie piszczałam, to mi wyrzucili, bo tu wsadzili łyżkę, bo on ma ścisk, wsadzili mu łyżkę, żeby wyrwać zęby, to tak o 2 wyrwali od razu, bo te zęby mu pękały. No i on spuchł, ja lecę za lekarzem, no antybiotyk i tego, ile to było, mamo, jak ja będę jeść tego, czy dziurę, nie, jakoś to będzie. No i proszę zobaczyć, i dziury nie ma, no i je, i się wszyscy dziwią, jak je. No ja tylko pokazuję, zamknij zęby i jak masz dziurawe, to nie dam rady, nie dam rady. Ja straciłem wszystkie zęby, No, to ja też ale mam. z powodu choroby nowotworowej. No to ja nie wiem z czego, ale to było rodzinne po ojcu i tego Oj, też trochę problem jest, no. I mimo, że dbałam o zęby, no Krzysiu ma tam zęby, no tyle, że popękane i dobrze, że nie bolą odpukać. No, że potrzebują przez to, No, tą tak. chorobą, przez to szczękę powiedzmy. No i całe. koniec klasy właśnie tej drugiej, nie skończył. Znalazłam pismo niedawno, jak porządki robiłam, że dostał Krzysiu zezwolenie na uczenie w domu, liceum, że mieli przychodzić. No ale Krzysiu, mamo, ja pójdę tam, a później mówi, a po co, będę się sam uczył. No i proszę sobie wyobrazić, że Krzysiu przez internet przetłumaczy mi po angielsku, ale nigdy nie słyszał, on nie wie, jak się wymawia. Ja nieraz mówię, jak się wymawia, ale on przetłumaczy to. Kiedyś dostałam z Niemiec list po angielsku i po niemiecku. Ja po niemiecku przetłumaczyłam, a jemu dałam po angielsku. To samo. Przetłumaczył. To znaczy tak, to No. nie było przez internet czy coś, tylko list pisany. Nie? I pokazałem małej taty, ja tak czytam i tłumaczyłem. No. No. A jeszcze wtedy nie było tych translatorów, dobrze mówię? Tak. No. Także teraz to już nie ma problemu, bo wsadza i przetłumaczy już. No. Masz 50 lat tam. 54. Ojej, to No. Nie wyglądasz na zdradziła tyle. tajemnica wojskowa. A co, w wojsku jesteś, czy jak się ty? Proszę pana, ręka do góry, ja byłam w wojsku za A ja nie. Krzysia. Ja nie byłem. Na WKU. Tak, Na WKU. tak. A ja pamiętam. Chłopaków. nie- Chyba, że opowiadałeś to była komisja wojskowa. Komisję, na komisję Na wojskową. komisji, tak. Siedzi dużo chłopaków, czeka pani tak, na komisję tak. A będzie się pani zbierać, jak każą, to się rozbiorę. No ja Ale przyszłam. to było to samo, nie? No. Tak, dałam papiery, dostał książeczkę, znalazłam też tą książeczkę tam, tak w tych papierach i tego. Pokazałam mu, no widzisz, czekałam na tą książeczkę, niezdolny i w ogóle także No było też. trochę takich różnych ciekawych rzeczy. Może najciekawsze też, ale to nie było najlepsze. Proszę sobie wyobrazić, jak ten adres był w Polsacie, to nagle przyszła policja do nas. Po co? Po satelitę. Po jaką satelitę? No, kupił Krzysiu satelitę. To były te małe miski. Mhm. Zapomniałam. Nie Canon Plus, Wizja TV to Wizja, była. tak. No. A ja mówię, proszę pana, widzi pan tą dużą, ale ja tu sprzątałam w bloku i ja sobie na ratę kupiłam tą dużą antenę. I ja mam antenę, ale nie to. I później ja mówię, proszę mi pokazać, na jakiej podstawie przyszliście. I on mi dał tam. A, Krzysztof Zelglen. O, to już nie jestem ja. Patrzę datę urodzenia. Proszę pana, to nie on jest. Proszę zobaczyć jego dowód. To jest fałszerstwo. Ktoś z Nowego Sącza po prostu niby sprzedał jemu tego i przyszli do mnie, żeby płacić. Ja mówię, jak on w życiu nie był tam i jak mógł płacić. Jak tego, nazwisko, data urodzenia, wszystko fałszywe, no to tego. No i 3 lata to trwało, powiem panu. Mama umierała na łóżku, a mnie windykacja z Wrocławia przyszła, że zabierzemy nie wiem co. Ja mówię, nie mam tego. Poszłam na policję. Policja nie chciała za bardzo tego, bo jakoś tak nie chciała. A pod kogo wy podlegacie? Pod starostwo. No to poszłam do pani starościny, pani starosty i proszę pana, 5 minut. Okazało się, że pół godziny wydzwaniała, załatwiła
skserowała jego dowód i tego i tam jeszcze coś, nie pamiętam już dokładnie co, i powiedziała: dajcie chłopakowi spokój. No i oni przepraszali. Oni powinni mi dać wtedy, ja mówię, tą wizję, naprawdę, no, ale miałam także takie właśnie cyrki były, widzi pan, no nieraz niedawno. No niestety ludzie robią sobie cyrki. Tak. Teraz to już Krzysiu się pilnuje, ja już muszę, bo nieraz zawsze, ja się na tym nie znam, nie lubię tych wszystkich innowacji, mi ciężko się przyzwyczaić do tego. Ale Krzysiu, ktoś tam dzwoni, ktoś tego, a ile miałam spamów, no multum, wydzwalali, jeden, za chwilę drugi, trzeci, 10. Ja myślałam, że zwariuję. Dobrze, jeszcze w nocy nie dzwonili. No i tak pomału. A Krzysiu sobie leży. Mieliśmy opiekunkę dawniej, jak przyszedł COVID, to zabrali. Ja mówię: czego zabieracie? Przecież tu nikt nie ma COVID-a. Nie możemy Krzysia, aha, to znaczy mnie możecie zarazić, ale Krzysia nie. Dobra, no to ja rezygnuję z opiekunki PCK, sama sobie dam radę. Złamała w międzyczasie kręgosłup, ale pas zakładałam, ściskałam się, trzeba było Krzysia podnieść, trzeba było obmyć, nakarmić, no i mama dała radę, no. I widzi pan, jak jest. No, Jak coś tu... robię, nie boję się roboty, gości przyjmuję, gość w dom był w dom, bardzo dużo ludzi było przez Paweł ten też czas. był, nie? Niedawno. Paweł. Paweł ostatni miesiąc nie był, ale przyjeżdżał często, tylko nie wiem właśnie czego, nie miał czasu, mówił. I tak ciężko mu było. Ale w zeszłym roku na przykład po Bożym Narodzeniu zaraz było w tym pokoju 21 osób. Zmieścili się wszyscy, kolędowali, orkiestra była na tym, były klawisze, była gwiazda, kręciła się i piosenkarze byli, śpiewacy. I było tak fajnie, wszyscy się pomieścili. Później zdjęcie grupowe kazałam zrobić. No, także to a Krzysiu na łóżku sobie wygodnie, a tu się cisnęli, ale wszyscy byli. No i wszyscy byli zadowoleni. Lubię, jak gości przyjeżdżają. Pamiętam, jak przyjechali do Krzysia 3 chłopaków. Ja ich zawsze ksywy znam. No to był Misiek, był Archan i był jeszcze jeden, już najmłodszy, nie pamiętam, był. No i wchodzą do Witaj. tak, wchodzą do mieszkania, no to ja ich witam, a to ty jesteś pewnie Misiek. A oni się zaczęli śmiać. Ja mówię: ja nie znam waszych prawdziwych, ale on był taki sobie, postawny Misiu. Ja się śmieli, jak fajnie, O. a to tego. Ciuś. A to moja Gabrysia. Uwielbiam koty. Syn mi w spadku zostawił. Pojechał do Anglii. Mamo się zaopiekuj, to znaczy sama powiedziałam, że się zaopiekuje. Uwielbiam No. koty. No, ja uwielbiam koty w domu, ale tu mi chodzi znowu taki mały kot i po kwiatkach i grzebie i niszczy mi kwiatki. Bo koty jedzą trawę na reflux. Do Trawy trawienia. nie ma tam, ale oni... Mhm. No. No Tak. musi jakoś, no. Łanie jedzą trawy i na przykład mam szafirki, one mają takie trawkę, a później kwitną na granatowo. To wszystko naokoło zeżarły te kwiaty, a jak ciągną, to cebulki wyciągają. No i ja nigdy nie widzę, ile tych kwiatków zakwitnie czy zakwitnie. Jutro jedziemy z Pawłem do Hełma. Hełma. Tam będą licytacje dla ciebie. A więcej przywiozłem. Nawet czekoladę dubajską przywiozłem, będą licytować. Z Londynu. Co wy tam wymyślacie? A ja nic, ja się tylko dołączam. Nie mówisz, ostatni rok? U nas kupiłam batonik taki, bo tam są 2 gatunki i jeden kupiłam. Mówi: mam, dobry jest. No to kupiłam jeszcze raz, takie malutkie. No. Ale To takie słodyczy ma socjalne takie po moc. Już mam dosyć słodyczy w domu, bo człowiek tyje trochę, no. Ja schudłem dużo. Ja pani pokażę, jak schudłem. A, no to tak ja... Widzisz kamerce? No ale to mi Ale to rak pomógł. no wiadomo, wie pan.
się przyplątał. No teraz mi się udało do Hemo przyjechać, znaczy do Hemo i do was tutaj, do Ustrzyków, nie? Bo mi stan zdrowia pozwala, bo zeszły rok to ja byłem jedną nogą na tamtym świecie, nie? Zachorowałam raz w nocy i całą noc nie spałam i do pracy nie poszłam rano. No i wezwałam pogotowie, znaczy Krzysia wysłałam do sąsiadki, przyjechało pogotowie i dawniej dawali zwolnienie na 1 dzień. No i zostałam w domu, przespać się. A później przyszłam do pracy. Co pani już wyzdrowiała? A ja mówię, proszę panią, wczoraj można żyć, a dzisiaj można umrzeć. I tak jest wiele razy. No. Dobrze, że muszę żyć dla Krzysia. Każdemu lekarzowi to mówię. Mi wezwała pasierbica, wezwała pogotowie, bo ja sepsę miałem. O, jeszcze gorzej. No, moja siostra zmarła na sepsę. I to dostałam od zęba, od korzenia zepsutego. Po Wiem, chemioterapii, nie? czytałam właśnie, No. oglądając Investigation, że facet umarł. I ta, która w prosektorium, dochodziła i okazało się z zepsutego zęba, stan zapalny i do serca poszło Tak. i umarł. I pasierbica się moja zorientowała, że ja przestałem kontaktować i się dziwnie zachowuje i ona wezwała pogotowie, bo ja już, No to dobrze, ja już nie byłem w stanie. bo jakby u nas coś mi się stało, on nie wie. Tak, Leżę, to tylko wiedzą, co to w pokoju no jest. tu tylko, no ale to byś musiał patrzeć, no. No ale w Anglii mają te guziczki z alarmem. To ty tego nie macie w Polsce? Jak ja pracowałem zawodowo jako opiekun medyczny, no takich akurat pacjentów jak Krzysiek nie miałem, ale no mniej więcej, tak niechodzących, leżących, wszyscy mieli alarmy. Jakby się coś działo, to albo tutaj był guzik, albo tutaj był guzik, no. No Albo on by wciąż- nie słyszał. Ale to i on i pani, obydwoje. Aha, oboje. Jakby się pani przywróciła, jakby pani wstacie, te nowsze Szukaj to. opaski No. były takie, że one były w stanie wykryć upadek. Jak się pacjent przewrócił, to on sam alarm wezwał. I w Anglii to było, jak ja pracowałem, to abonament na to kosztował to chyba 3 funty tygodniowo, to było 15 zł, nie? Na polskie. I to nie jednemu życie tam uratowało. No to na pewno, tak. No proszę pana, wyszłam ze szpitala, no to już chyba 4 lata temu. Przyszłam do domu, wyciągnęłam rękę do przodu, do kranu i zaczęłam się dusić. Ja mam niedotlenienie serca, czyli mam dusznicę bolesną. I tu mnie boli i idzie do ramienia ten ból, bo do serca krew mi nie dopływa. No to ja się tak dusiłam, Krzysiu leżał, nie słyszał, nikogo nie ma, a ja tylko powietrze łapię, no wreszcie jeszcze wzięłam sobie wodę od razu i jakoś dzięki Bogu, no doszłam do siebie. To się chyba nazywało Care Assistance Alarm, coś takiego. Care Assistant coś tam, nie pamiętam dokładnie. Bo już 2 lata prawie nie pracuję, nie? Nie ma sobie czego. Ja już to taki czujnik widziałem, nie wiem, 2 dni temu oglądałem. Taki, co sprawdza obecność człowieka w pokoju i nawet potrafi właśnie wykryć upadek. Tak jak będę nawet na sufity zamontować czy na ścianie i będzie monitorował całe pomieszczenie. Mam. Znalazłem, jak to wygląda. Teraz to pokażę tobie i mamie. Dokładnie coś takiego. To jest akurat taki breloczek na szyję. Aha. Ale są też takie na nadgarstek. Widzisz? Okej, dobra. No, poszukał, on to lubi szukać, zawsze coś tego, tylko No, ja kiedyś to mama sobie spadła pod blokiem i tyle. Z telefonu nie miała, nie mogła zawołać do pomocy. A 5 Tak samochodów wyglądało. przejechało i ani jedno się nie zatrzymało, a mnie poszło ścięgno Achillesa. A ja mówię, telefon przy sobie nosić. No cały wtedy czas. nie miałam jeszcze telefonów. No, Było. nie, dawno było. Tu jest na nadgarstek takie. Aha, To jak ale zegarek jest, wygląda. To jest guzik. ale to takie metalowe czy coś? Nie, Mamy tutaj. jak to chce, kto co woli, jaki pasek się komu podoba, to sobie zamontuje. Ja zegarka nie noszę, odkąd przestałam pracować. Pasek. To jest jak zegarek wygląda. Naciskasz guzik i to wzywa pomoc. A jak ja nie zdążę No właśnie. nacisnąć guzik,
te mądrzejsze są w stanie wykryć upadek i on sam się naciśnie. Aha. No ale kto będzie słyszał wtedy? On jest sparowany z firmą, która się zajmuje połączeniem z... Ja nie wiem, jak to w Polsce funkcjonuje. W Polsce, w Anglii wygląda to tak, że się odzywa kobieta, czy tam facet, który obsługuje ten sprzęt. Firma, która tym zarządza. I oni wzywają na przykład pogotowie. Jak to w Polsce wygląda, nie wiem. No to pewnie jeszcze nie ma tego. Moja mama ma iPhone'a i on to ma wbudowane w zegarek, bo mama ma i iPhone'a i zegarek jej kupiłem i ten SOS jest wbudowany. Ona tam chyba musi go nacisnąć 5 razy i on wszystko z automatu zrobi. Weźmie pomoc. To co, skończyliśmy takie śmieszne rzeczy? No, o amigach Bo- pogadajmy. Bo musi pan wyłączyć niektóre rzeczy, żeby nie nadawać. To, co Nie, spokojnie, ja to, myśmy zanim ja to rozmawiali. puszczę, ja sobie to zmontuję, wyślę Krzyśkowi do oceny. Mhm. Jak Krzysiek mi powie wytnij 3 minutę, wytnę 3 minutę, wytnij drugą, wytnę drugą. Jak Krzysiek mi powie w porządku, tak jest, okej, możesz publikować, dopiero publikuję, nie? Więc proszę się nie martwić, jak tam coś się, Dobrze. coś Nie, się bo tam na teraz bączki. to tak rozmawiamy o czym innym, no. No i okej, Zeszliśmy. ale to były ciekawe rzeczy. No, Jak chcecie coś- wyciąć, wytniemy, nie ma problemu. Nie, no to już są takie, ja No cały to- czas gadam, to może was zostawię, dajcie A to niech pani o zaliczy. Amidze. A pani nie może z nami o Amidze gadać? Powiem panu, że uwielbiam i mam tablet, gdzie mam pasjanse, które codziennie 5 sztuków odkąd, no nie wiem, od 10 lat codziennie gram, układam, to nie jest granie, to układam. Brałam udział w ogólnopolskich, bo nie wiem, czy to były światowe też, nie, codzienne, co drugi dzień Wyzwania. wyzwania, tak. I trzeba było robić. A to na początku, jak miałam dobry wzrok, to byłam pierwsze, kilka, drugie, trzecie. No a teraz to już mi schodzi dłużej, żeby dopatrzyć się, gdzie jaka cyferka. Także robię tylko codzienne wyzwania, ale dla siebie, a to światowe już na boku jest. Ja nie umiem pacjensu układać. Uwielbiałam, jeszcze w Amidze były wcześniej, tam było chyba z 50 ileś, ja miałam kilka wybranych, później już mówię, czego nie ma tego, bo lubiłam. Im trudniejsze, tym ja wolę. To tak jak krzyżówki. Zwykła A moja krzyżówka mama w człowieka grać. to jest tego, ale jak jolki są, a to ja już lubię myśleć. No, A w Mortala grałeś, Krzysiek, czy nie? Mortal Kombat? Tak do specjalnie. Trochę tych gra, no A znam. trochę się tak poprawiają tym, no ale to... A najlepiej w Atari to lubiłam grać Policjant i Złodziej. Goniłam jako policjanta go złodzieja. A było chyba coś takiego na Komodorka też, No. co mi tam świtało się. Albo drugie jeszcze było, że jechałam, Jak? Face on Tappers. że na rzece bodajże chyba to było i strzelało się. River Ride. River Ride. Tak. River Ride, tak, a to było na tej Atari 2600. Taka konsola to była. było chyba Ale wszędzie. to dawniej grałam, a teraz to tylko pasjans. To kobieta zaprogramowała tą grę w latach 80. O, widzi pan, no. Ja filmu nie oglądam o tej pani. Bo ta Dlatego konsola to była, lubię. ta konsola była za słaba, żeby to wszystko obsłużyć w tej grze. Za mało zasobów miała. I te wszystkie plansze były generowane losowo, ale były generowane na podstawie klucza, że one zawsze były takie same. Bo jakby to zrobić w klockach, na przykład w jakiejś tam tablicy czy coś takiego, to by nie starczyło pamięci w konsoli. A że to było generowane losowo, zawsze dokładnie w ten sam sposób, losowo, ale nie losowo, to ta konsola była w stanie to dać temu radę, nie? Ponoć też szachy były na tą konsolę, ale nigdy nie grałem. No, Krzysiu grał w szachy, dziaduś go nauczył, później z komputerem grał, z kuzynem grał też tak trochę, no ale teraz nie da rady, no to tylko tu może sobie pograć. No naprawdę wygrałem, No, I to cały swój świat, tak? Od rana do nocy. tak. Tylko się obudzi. Jeszcze ja tam nie skończyłam swoich pasjansów, słyszę, a on już, no to ja już zostawiam, lecę tutaj, aha, no to już trzeba koło niego zrobić,
A co masz robić, jak spać nie może? No, a w nocy pierwsza, w pół do drugiej patrzy nieraz, bo czasem wstanę, a on jeszcze nie śpi. No idź spać. To wtedy troszkę dłużej śpi. No, ja mam... Szkoda życia na szpanie, wiesz. No tak. Z jednej strony racja, nie? No bo jemu co zostało? No tak, no. Dlatego ma wszystko, co chce. Dawniej spałam tu, jak złamałam kręgosłup, to nas dwoje leżało sobie i tego, ale później się przyniosłam tam, bo jak on długo siedzi, to mi światło przeszkadzało. Ja pani powiem tak, w Anglii byście mieli zupełnie inne życie, nie? Aby 5 razy dziennie do niego 2 opiekunów, bo jak jest osoba leżąca, to musi przyjść 2 ludzi. 2 opiekunów by mu karmiło, przebierało, ubierało, zakupy robiło. Jak jest taka rodzina jak wy właśnie w Wielkiej Brytanii, to mama siedzi przed telewizorem, przychodzą opiekunowie i oporządzają. Mama tylko zagląda, czy jest dobrze. Mieliśmy opiekunkę u Krzysia No. prawie 10 lat i ona jest w Anglii i opiekuje się Tam, chorymi. ja też to robiłem mnóstwo lat, zanim zachorowałem na raka, to ja byłem opiekunem medycznym. No proszę. Ja właśnie przychodziłem do ludzi takich jak Krzysiek, nie? Z różnymi schorzeniami. Tam jeden pan miał tam jakieś bakteryjne zapalenie mózgu, też nie był w stanie wszystko powyginane, powykręcane, ale jak jest osoba niechodząca, to jest 2 opiekunów, nie 1. No widzi pan, no a tutaj jeden i najgorzej było, bo ja się znalazłam w Sanoku w szpitalu, mama już chora była, ale i starsza, też ciężko było opiekować się nim i załatwiła sąsiadka z dołu opiekunkę z PCK. No to owszem, przyszła coś tam, no zrobiła, wiadomo, tak o buzię, obmyć i tego łatwo. No dalej nie zaglądali, to nie wiem kto tam chyba, syn czy mama, no jakoś tam tego. No ale później, jak wróciłam ze szpitala, za miesiąc następna, ale Krzysiu wtedy jeszcze się podnosił, oparł się o ściany, nogi tutaj, bo to wszystko twarde było, sztywne, także jeszcze mógł siedzieć, no. Ale ja idę, tak jakby lecieć położyć na łóżko. a ja idę do PCK i ja mówię, proszę panią, co mi z tego, że pani daje co miesiąc inną osobę, jak ja pół miesiąca muszę sama dźwigać jego. No. Żeby przyuczyć. Żeby pokazać. przyuczyć, że to tak, sama muszę pokazywać, to się robi tak, to tak, tam wolno dotknąć, tam nie wolno dotknąć. I to były problemy. No to później mieliśmy właśnie jedną, 5-6 miesięcy, tą Bogusię, później ją zabrali, dali drugą, tamta zachorowała na polio, więc nie mogła Na też polio? dźwigać. Tak, Wow. nie mogła dźwigać, to dali jej siostrę i ta siostra była 10 lat. No. A później dali drugą, bo ona pojechała do Anglii. Ja mówię, my ci nie zatrzymujemy, ty chcesz dorabiać, proszę bardzo, to jest twój wybór, no. Pewnie, żebym chciała ciebie. Była niedawno właśnie, w tym roku, prawda? W tym roku nie. Nie? W tamtym roku, pod koniec, no. Także przyjeżdża, odwiedza Krzysia. No. On ma łóżko, materac na odleżyny, To jest takie, tak, pompuje się z jednej, z drugiej strony. ale jest komputer do tego z pompką, czy Tak, nie? jest. Mogę tak. zobaczyć? Proszę. Ja tylko zerknąć, co? Dobra, Nie dobra. będę tego dotykał w żaden Nie, sposób. bo ja sobie przekrywam jak wychodzi. A ja, dobra, okej. No. Tu pompuje tam rury te i Tak, to wszystko. to samo jest w Anglii, dokładnie ten sam sprzęt, Mhm. że chory może leżeć i nie będzie miał uderzeń z tego, nie? Bo on go masuje. Ale przy jego chorobie, powiem panu, że on nie ma odleżeń, on ma tylko odciski, jak te kości na Mhm. przykład Dzięki długo temu leżą i materacowi. czerwinieją. Ale to nie są odciski, odparzenia przy jego chorobie. Ale ten materac go masuje cały czas. No troszkę tam jest, trochę nie za bardzo, bo jak tam... No on jest trochę takiego za bardzo, bo mi sprzedali chyba za niski. Bo to były 2 różne wersje. Ja mówiłem, że potrzebuję materac na łóżko. Oni mi dali materac na inny materac, który się kładzie. No. I po prostu no, on jest zacięty. Jak ja sobie mniejsze ciśnienie, to wtedy ja na twardej ramie dosłownie tym A czy on jest dobrze skonfigurowany, bo tam trzeba wzrost bić, tam trzeba Nie, wagę tam bić? robiłam coś tam, to No, i co to, ja... No właśnie, musi coś być tam. Na maksymalnym ciśnieniu musi być. Ale Ale ja- nie nic zmniejszyć. Okej.
No nie będę przy tym grzebał, nie będę tego No, na dedykował. razie jest jako tak. Problem był taki, że nie można było zwrócić. Bo oni, ta firma zwrotów nie przyjmują. Oni nie mają sklepu internetowego, nie nic. Polska firma. Najgorzej było to, że brakło raz światło. Ja leciałam załatwiać, gdzie to wywaliło korki, co tego. A Krzysiu, jak przyleciałam, zabieraj poduszki, dawaj mi, bo na pasach leżę, a to boli. Wszystko zeszło powietrze i pasy. No to ja mam, tutaj mam sporo tych poduszek, w koło jest i z drugiej widać, o widzi pan. A UPS A tu nie macie? jeszcze stoją i dawaj na bok jego i poduszki i na poduszki z powrotem. Ale tego zasilacza awaryjnego nie macie. UPS-a. Coś tam kupił, ale co to jest o No jest tam teraz. No w sumie w tym roku to plany. Mhm. Tylko nie wiem, gdzie to podłączać będzie. Proszę, że jeszcze nie podłączyłeś, No. ale... Z UPS-em to mogę pomóc. Tak, to proszę robić. Mogę proszę. zerknąć. Może Już, zaraz, ja oczywiście. zaświecę światło. Siostrę mam potrzebną.